Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o działalności ukraińskich nacjonalistów w przedwojennej Polsce i podejmowanych przez nich akcjach terrorystycznych przeciwko polskiemu państwu. Dowiecie się, kto finansował tę działalność i po co. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Dochodziła godzina 16, 15 czerwca 1934 roku, gdy auto ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego podjechało pod budynek klubu towarzyskiego przy ulicy Foksal 3. Jego bywalcami były znane osobistości obozu rządzącego. Gdy Pieracki wysiadł z samochodu i zaczął kierować się w stronę drzwi wejściowych, drogę zagrodził mu jakiś nieznany mężczyzna, który błyskawicznie wyjął pistolet spod płaszcza i oddał do niego 3 strzały. Pieracki natychmiast osunął się na ziemię. Kilka godzin później zmarł na stole operacyjnym. Pomimo podjętego przez policję pościgu, zamachowiec zdołał jednak zbiec. Jakiś czas później ustalono, że na miejscu zbrodni widziano go już rankiem. Ale znacznie cenniejszą zdobyczą dla policji okazały się kapelusz, płaszcz oraz należący do zamachowca pakunek, w którym znajdowała się chałupniczo skonstruowana bomba. To właśnie ona naprowadziła policyjnych śledczych na trop organizacji ukraińskich nacjonalistów, która stała za tym zamachem. Dzięki tej zdobyczy policjanci dokonali rewizji u zatrzymanego kilka dni wcześniej w Krakowie Jarosława Karpyńca, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia ukraińskiego. Wśród niezliczonej ilości przedmiotów, jakie śledczy znaleźli w jego mieszkaniu, były także kawałki blachy, drutu, rurki, wkrętki oraz pierścień gumowy, które posłużyły do wykonania zapalnika niezbędnego do skonstruowania bomby, która pierwotnie miała zabić Pierackiego. Przesłuchany przez śledczych Karpyniec potwierdził swoją przynależność do organizacji ukraińskich nacjonalistów, jak również to, że to właśnie on sporządził bombę, którą porzucił uciekający zamachowiec. Równie owocna dla policyjnych śledczych okazała się rewizja u kolegi Karpyńca Mikołaja Kłymyszyna, u którego znaleziono tajne szyfry, dokumenty organizacyjne oraz OUN-owskie wydawnictwa. Jak ustalili, Kłymyszyn kilkanaście dni wcześniej przeprowadził się do mieszkania Karpyńca i zamieszkiwał u niego przez kilka kolejnych dni. Zeznania kolejnych świadków potwierdziły, że Kłymyszyn w okresie zamieszkiwania u Karpyńca zakupił w jednym z krakowskich sklepów wiele artykułów, które potrzebne były do skonstruowania bomby. Zeznania Karpyńca i Kłymyszyna naprowadziły policję na kolejnych organizatorów zamachu na ministra Pierackiego. Ustaliła ona również, że zamachowiec, któremu Karpyniec skonstruował bombę, pojawił się po zastrzeleniu Pierackiego w Gdańsku. Aby go aresztować, wysłano tam doświadczonego przodownika policji, niejakiego Budnego. Ten po jakimś czasie powiadomił swoich przełożonych, że poszukiwany osobnik wsiadł na statek pasażerski Preußen, który wypłynął z Sopotu i zamierza dotrzeć do Świnoujścia. W rezultacie tego polskie MSZ poprosiło ambasadora Lipskiego w Berlinie o to, aby w trybie pilnym zwrócił się do niemieckich władz z żądaniem aresztowania i wydania stronie polskiej podejrzanego osobnika. Co ciekawe, Lipski pominął niemiecki MSZ i zwrócił się z tą prośbą wprost do niemieckiego Gestapo.
W rezultacie jego interwencji ów osobnik został zatrzymany. W czasie zatrzymania okazał dowód osobisty na nazwisko Eugen Skyba, wydany przez niemiecki konsulat w Gdańsku. Oświadczył również, że tak naprawdę nazywa się Mykoła Łebec i jest Ukraińcem. Poinformował również zatrzymujących go niemieckich funkcjonariuszy, że jedzie do Berlina, gdzie zamierza się spotkać z rotmistrzem Rico Jaryjem, członkiem kierownictwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. To szczere wyznanie zatrzymanego nie było jednak wcale przypadkowe. Był on głęboko przekonany o tym, że niebawem zostanie zwolniony, ponieważ niemieckie władze blisko współpracują z kierownictwem ukraińskiej organizacji. Ale tak się nie stało. Wspomniany rotmistrz Rico Jaryj był właśnie tą osobą, która w kierownictwie OUN odpowiadała za bieżącą współpracę ze stroną niemiecką. Ta współpraca nabrała strategicznego charakteru po dojściu Hitlera do władzy. Stało się tak dlatego, że ukraińscy nacjonaliści byli zafascynowani Adolfem Hitlerem i jego narodowym socjalizmem. Z kolei strona niemiecka postanowiła wykorzystać współpracę z OUN do swoich własnych politycznych celów. Wszystko zaczęło się w marcu 1933 roku, gdy zainicjowano niemiecko-ukraińskie rozmowy w sprawie takiej współpracy. Stronę niemiecką w tych rozmowach reprezentowali pułkownik Walter Reichenau i dr Karl Motz. Natomiast stronę ukraińską Jewchen Konowalec i wspomniany Rico Jaryj. W rezultacie tych rozmów OUN zawarła tajną umowę dotyczącą współpracy z niemiecką Abwehrą. W jej ramach miało dojść do współdziałania obu stron, zwłaszcza na kierunku polskim. W wyniku tego porozumienia z Abwehry do OUN popłynęły pieniądze, broń, środki łączności, urządzenia poligraficzne, słowem wszystko to, co było potrzebne do działalności ukraińskiej organizacji. Tyle tylko, że ta współpraca nie była na równych zasadach. Było tak z jednego zasadniczego powodu. Wielu liderów OUN już wcześniej zostało agentami niemieckiej Abwehry. Sam przywódca OUN, Jewchen Konowalec, był agentem niemieckiej policji. Niemieckim agentem był również Rico Jaryj, który pełnił rolę swoistego pośrednika pomiędzy pułkownikiem Konowalcem a szefem niemieckiej Abwehry, admirałem Wilhelmem Canarisem. Jest wielce prawdopodobne, że Rico Jaryj został specjalnie oddelegowany przez Canarisa do OUN, aby niejako kontrolować ją od wewnątrz. Czego konkretnie dotyczyła współpraca pomiędzy OUN a Abwehrą? Otóż koncentrowała się ona przede wszystkim na pozyskiwaniu przez OUN informacji na temat polskiej armii i jej faktycznej siły, czym żywotnie zainteresowana była Abwehra. Ale dla tej ostatniej równie ważne było prowadzenie na terenie Polski przez OUN działalności sabotażowo-dywersyjnej. Miała ona uderzać w poszczególne struktury polskiego państwa i wywoływać poczucie zagrożenia wśród polskich obywateli. I temu właśnie celowi służyły akcje terrorystyczne, jakie OUN podejmowała na terenie Polski. Jak oceniają historycy, przed wybuchem wojny terroryści z OUN przeprowadzili co najmniej 63 takie zamachy. Ich celami były zarówno siedziby polskich instytucji państwowych, jak i ważne osoby z życia publicznego. Jeden z takich zamachów miał miejsce 12 lutego 1931 roku w Chajkach w powiecie włodzimierskim, gdzie zamordowano komendanta tamtejszego posterunku policji. Podobnego zamachu OUN dokonała 8 sierpnia 1931 roku w Truskawcu w powiecie drohobyckim,
niszcząc tamtejszy urząd pocztowy i raniąc kilku jego pracowników. Kilka tygodni później, 29 sierpnia 1931 roku, bojówkarze z OUN zamordowali posła Tadeusza Hołówkę, szefa klubu parlamentarnego bezpartyjnego bloku współpracy z rządem i wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Z kolei 30 listopada 1932 roku celem zamachu OUN był urząd pocztowy w Gródku Jagiellońskim, siedzibie powiatu w województwie lwowskim. W wyniku tego zamachu rannych zostało 8 osób, w tym 1 śmiertelnie. Zamach na ministra Pierackiego, do którego doszło 15 czerwca 1934 roku na ulicy Foksal 3 w Warszawie, był zdecydowanie najgłośniejszym zamachem, jakiego dokonali terroryści z OUN. Ofiara była bowiem urzędującym ministrem spraw wewnętrznych i odpowiadała za stan bezpieczeństwa całej Polski. Była to więc swoista demonstracja zuchwałości i siły bojowców z OUN. Jak ostatecznie ustalili policyjni śledczy, tym, który miał oddać śmiertelne strzały do ministra Pierackiego, okazał się Hrychorij Maciejko. To właśnie on porzucił paczkę z bombą skonstruowaną wcześniej przez Karpyńca. Za swój czyn Maciejko nigdy nie został skazany, ponieważ zdołał zbiec za granicę. Skazano za to Mykołę Łebedza, który nadzorował akcję zamachu na Pierackiego. Sąd okręgowy w Warszawie orzekł wobec niego karę śmierci, którą później zamieniono mu na dożywocie. Ale zamach na ministra Pierackiego nie był ostatnim zamachem, jakiego dokonali terroryści z OUN w przedwojennej Polsce. Takie zamachy zdarzały się również w następnych latach. Tyle tylko, że nie były one już tak spektakularne, jak ten, który miał miejsce na ministra Pierackiego. OUN nie mogłaby sama dokonywać takich zamachów, gdyby nie otrzymywała pomocy od niemieckiej Abwehry. To Abwehra organizowała szkolenia dla ukraińskich terrorystów i hojnie ich sponsorowała. W zamian za to ukraińscy nacjonaliści dostarczali Abwehrze świeżych informacji z Polski. Te, które dotyczyły potencjału polskiej armii, były dla Abwehry najbardziej interesujące. Niemcy wykorzystali te informacje we wrześniu 1939 roku, gdy uderzyli na Polskę. Na polecenie Abwehry OUN rozpoczęła wówczas akcję sabotażowo-dywersyjną na polskich Kresach, atakując wycofujące się polskie oddziały i instytucje polskiej administracji. Działania OUN zostały wówczas skoordynowane z akcją dywersyjno-sabotażową, jaką niemiecka 5. kolumna uruchomiła wówczas w innych częściach Polski. Ale wrzesień 1939 roku był dopiero wstępem do kolaboracji ukraińskich nacjonalistów z III Rzeszą, do jakiej doszło w następnych latach wojny. W moim następnym filmie opowiem Wam o prawdopodobnych losach Zofii Leśniowskiej, córki generała Władysława Sikorskiego, premiera i naczelnego wodza. Jak mówi oficjalna wersja historii, Zofia Leśniowska miała wraz z ojcem zginąć w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Czy tak rzeczywiście się stało? Ten film zatytułowałem: Czy córka generała Sikorskiego zginęła w Gibraltarze? Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, kilka stowarzyszeń zajmujących się działalnością na rzecz budowy naszej pamięci narodowej zainicjowało akcję, która została zatytułowana Wołyń na Powązki.
Celem tej akcji jest budowa pomnika ofiar ludobójstwa wołyńskiego na warszawskich Powązkach, naszej największej narodowej nekropolii. Odsłonięcie tego pomnika będzie częścią obchodów 80. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, jaka miała miejsce na terenach Wołynia 11 lipca 1943 roku. Była ona apogeum zbrodni ukraińskich nacjonalistów na zamieszkałych na Wołyniu Polakach. Zwracam się więc do Państwa z gorącym apelem o wsparcie tej inicjatywy i czynne włączenie się do akcji Wołyń na Powązki. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, pan Piotr Kos, pan Bartłomiej Biegała, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.